Ziemia, obracająca się bez przerwy wokół własnej osi, jest dla nas jak olbrzym. Gigant, którego ruchy wydają się spowolnione przez jego rozmiary, a przecież każdy punkt Ziemi, włącznie z nami stojącymi tutaj na jej powierzchni, pokonuje przeszło 1600 km na godzinę. Całkiem sporo. Pod warunkiem, że stalibyście akurat na równiku, gdzie ta prędkość jest największa. Nie bez powodu Ekwador, usytuowany tutaj, ma taką, a nie inną nazwę. Hiszpańskie słowo Ekwador oznacza w końcu równik, a nie ma bardziej wycentrowanego na ziemi kraju niż właśnie Republika Równika. Stojąc gdzieś indziej, ta prędkość wciąż jest jednak imponująca. Dla Polski wynosi nieco ponad 1000 km na godzinę. Jako osobie, która ma chorobę lokomocyjną, nasuwa mi się pytanie, dlaczego nie mam nudności? Intuicyjna odpowiedź brzmi, ponieważ Ziemia jest bardzo duża. Ale jakie to ma znaczenie? Dlaczego ma to jakieś znaczenie? O ile mniejsza musiałaby być Ziemia, żebyśmy jednak coś poczuli? No cóż, naszym pierwszym spostrzeżeniem powinno być w zasadzie coś innego. Nie czujemy obrotu Ziemi, ponieważ obracamy się razem z nią w tym samym tempie. Tak samo nie czujemy ruchu autobusu, pociągu albo samolotu, w którym jesteśmy, mimo że każdy z tych pojazdów porusza się z inną prędkością. I to jest fascynująca cecha fizyki, o której na co dzień może nie myślimy, dlatego że jest oczywista. Na niebie lecą siedzący w krzesełkach ludzie. Jak to jest, że tego nie czują? Z ich perspektywy w samolocie nie poruszają się wcale, siedzą w miejscu. Oczywiście możemy mieć taką, intelektualną świadomość tego, że znajdujemy się wewnątrz samolotu, że on się w jakiś sposób porusza, że wystartowaliśmy z Ziemi. Cała ta świadomość nie zmienia faktu, że fizyka, którą mierzymy, działa bardziej w taki sposób, jakbyśmy to my na pokładzie samolotu stali w miejscu, a świat pod nami poruszał się względem nas. I chociaż w tym samym momencie ludziom na Ziemi wydaje się, że stoją w miejscu, a samolot porusza się względem nich, obie te perspektywy są fizycznie rzecz biorąc jednakowo prawdziwe. W kosmosie wszystko jest w ruchu. Wydaje się, że niezależnie od prędkości odczuwamy ten ruch tak samo, czyli wcale. Jedyny warunek, który musi być do tego spełniony, to że ta prędkość jest stała, nie zmienia się, nie rośnie ani nie maleje. Obracająca się Ziemia prawie ten warunek spełnia. Ale zanim przejdziemy dalej, sponsorem tego odcinka jest Displayed. Kto nie chciałby mieć kosmosu na ścianie? Szczególnie w takim wydaniu, jakie oferuje Displayed, bo to jest właśnie ich metalowy plakat, który przedstawia Quasar. Displayed ma do zaoferowania tysiące takich plakatów. W zasadzie to jest cała sekcja poświęcona NASA i eksploracji kosmosu, w tym prawdziwe obrazy mgławic, no a poza tym mnóstwo plakatów z gier, filmów, wśród nich takie marki jak Star Wars, Marvel i oczywiście wiele, wiele innych. Ja sobie sprawiłem Elden Ring, tutaj mamy coś z Disco Elysium, i jeszcze jest Prey. Wszystkie te plakaty są produkowane lokalnie u nas, ponieważ Displayed jest polską firmą i co najlepsze, oprócz tych wszystkich designów, o których mówiliśmy, możecie też stworzyć swoje własne plakaty z osobistych zdjęć albo designów, takie jak na przykład te moje z moimi ukochanymi kotkami. Te plakaty wyglądają świetnie, może mieć nawet dodatkowy połysk albo taki trójwymiarowy efekt premium, jeżeli dana grafika na to pozwala. I Displayed jest przy okazji mega łatwy do zamontowania, dzięki takim magnetycznym uchwytom, bez wiercenia i tak dalej. Mój kod Kacper daje wam sporą zniżkę na wszystkie plakaty i pamiętajcie, że teraz trwa też promocja. Jak zamówicie jeden Displayed, macie minus 22%. Kiedy zamówicie 2, jest to minus 27%, przy 3 minus 33%. Link i wszystko znajdziecie w opisie. Wracamy do materiału. 29 czerwca 2022 roku Ziemia ustanowiła rekord. Jej pełen obrót zajął 86 399 998,41 milisekundy. W uproszczeniu jest to dokładnie 24 godziny, ale bez 1,59 milisekundy. Jest to najszybszy zarejestrowany przez nas obrót Ziemi, a więc jednocześnie najkrótsza doba. Poprzedni rekord padł w 2020 roku, kiedy to obrót zajął 24 godziny minus 1,46 milisekundy. Różnica niewielka, ale jednak. Musicie wziąć pod uwagę, że do tej pory, od prawie 3000 lat, obrót Ziemi stawał się tylko i wyłącznie coraz wolniejszy. Z każdym kolejnym wiekiem, czyli setką lat, dzień stawał się trochę dłuższy. O niecałe 2 milisekundy dłuższy. I jeśli zastanawiacie się, kto i jak w zasadzie to zmierzył, już wam mówię.
Pomogły nam zapiski historyczne. Na przykład ponad 2000 lat temu astronomowie w Babilonie zaobserwowali zaćmienie Słońca. Zapisali więc, gdzie i kiedy miało to miejsce i te informacje przetrwały do dziś. Tylko że wykorzystując całą naszą wiedzę dzisiaj, wychodzi, że to konkretne zaćmienie powinno być widoczne z zupełnie innego miejsca na świecie. I o ile jeden taki przypadek można by tłumaczyć jakimś błędem, na szczęście istnieją podobne zapiski ze starożytnej Grecji czy Chin, zrobione w innych momentach w czasie. Porównując je wszystkie, da się stwierdzić, że prędkość obrotu Ziemi zmieniła się. W sumie nasze zegary przesunęły się o jakieś 6 godzin, ale przez tysięcy lat rozkłada się to właśnie na wydłużenie dnia o niecałe 2 milisekundy co 100 lat. Warto zaznaczyć, że ruch obrotowy Ziemi jest na co dzień dość równy, mimo że nie jest perfekcyjny. Jeden cały obrót może trwać milisekundę dłużej, albo krócej, albo wręcz ułamek tej milisekundy. Jak na fakt, że całość zajmuje 24 godziny, czyli 86 400 000 milisekund, jest to bardzo dobry wynik. Obrót Ziemi jest precyzyjny, ale nie idealny. Jeśli chodzi o prędkość, jest tak samo jak z samolotem. Ruch jest na tyle stały, że go nie czujemy, ale nie zmienia to faktu, że zmienia się on w skali lat. O ile do tej pory stawał się coraz wolniejszy, zaczął pojawiać się trend, w którym Ziemia wiruje coraz szybciej, co może nie wydawać się dość istotne, ale wprowadza jeden znaczący problem. Nasze zegary stają się nieaktualne. Współczesna technologia mierząca czas jest niezwykle precyzyjna. Atomowe zegary tykają w tak dokładnym tempie, że w przeciągu dziesiątek miliardów lat przewiduje się odchylenie plus minus o sekundę. Zegar jest więc dużo dokładniejszy niż cała nasza planeta i jest to o tyle kłopotliwe, że cała idea dnia podzielonego na 24 godziny i tak dalej wzięła się właśnie z obrotu Ziemi. Jeden obrót to jeden dzień. Kiedy mija pełen obrót, wybija ostatnia sekunda doby na zegarach. A kiedy szybkość obrotu się zmienia, prędzej czy później precyzyjny zegar rozjeżdża się z planetą. Różnica jest niby mała, ale umówmy się, mamy w orbicie satelity, które obsługują niezliczone systemy, takie jak na przykład GPS, urządzenia tak precyzyjne, że musimy brać pod uwagę różnicę w upływie czasu tam na górze, a tutaj na Ziemi, wynikającą z siły grawitacji i z szybkości poruszania się satelity. Inaczej technologia po prostu przestaje działać. Musimy więc kontrolować czas, a przynajmniej w pewnym sensie. Żeby zachować porządek, do tej pory stosowano sekundę przestępną. Od momentu jej wprowadzenia, czyli od 50 lat, dodano do dnia 1 sekundę, dokładnie 27 razy, wydłużając tym samym dobę i zaczynając kolejny dzień nieco później. Dokładnie tak, żeby dostosować się do zwalniającego obrotu Ziemi. Jak to osiągnąć? Zazwyczaj dosłownie dodaje się bonusową sekundę zaraz przed północą. Taki trik już wystarczy, żeby wykrzaczyć niektóre systemy informatyczne, stąd zdarza się niektórym robić to inaczej. Na przykład rozkładając całą sekundę na dużo dłuższy czas, rozciągając każde kolejne tyknięcie zegara odrobinę bardziej. O ile sekunda została w ten sposób dodana kilkadziesiąt razy, nigdy nie została odjęta, a ponieważ Ziemi zdarzyło się ostatnio mocniej przyspieszyć, taka perspektywa pojawiła się przed nami. Perspektywa tego, że będziemy musieli odjąć sekundę, a okazuje się, że nie jest to coś przyjemnego. Odgięcie sekundy tak, żeby nic przy okazji nie popsuć, jest zaskakująco dużym wyzwaniem. Na tyle dużym, że na Generalnej Konferencji Miar, która spotyka się co kilka lat, by rządzić m.in. czasem, masą i długością, zaplanowano poruszenie tematu wycofania przestępnej sekundy całkowicie, na zawsze. Wiecie, co byście czuli, gdyby nie było pod wami Ziemi? Nic. Nic nie czują też osoby skaczące na Ziemię z samolotu. No dobra, jednak czują, jako że są w niebie, a więc w atmosferze Ziemi, nie spadają przez zupełną próżnię, a przez ocean molekuł. To trochę jak taki basen z piłkami, tylko że piłki są tak małe, że niewidoczne gołym okiem. Jest ich jednak mnóstwo. Mają jakąś masę. Stawiają więc wspólnie opór, który jako ludzie czujemy na naszych ciałach. Gdyby jednak tych cząsteczek nie było, spadanie byłoby nieodczuwalne. Dokładnie tak, jak na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Oczywiście astronauci mają wokół siebie powietrze, tylko że jest ono obecne w środku stacji. Porusza się ono razem z nimi, razem z całą stacją, która podróżuje w zupełnie innych warunkach niż spadochroniarz rzucający się z samolotu. Stacja kosmiczna, jak każdy satelita okrążający Ziemię, cały czas spada i spadłaby wprost w objęcia planety, gdyby nie to, że jednocześnie pędzi też przed siebie. Nie w kierunku przeciwnym, bo nie próbuje uciec przed Ziemią, po prostu wzdłuż planety. Trochę jak driftujący wóz, który nie może dać za dużo ani za mało gazu, jeżeli chce utrzymać idealny poślizg. Satelita musi mieć nie za dużą i nie za małą prędkość, żeby utrzymać się na stabilnej wysokości. W praktyce jednak spada. Spadają też astronauci, a że nie obijają się o powietrze jak spadochroniarz, jedyne co mogliby czuć to czystą fizyczną prędkość, czyli coś, czego naturalnie poczuć nie potrafimy. Nie mamy takiego zmysłu. Wszystko we wszechświecie znajduje się w jakimś ruchu względem czegoś innego. Kiedy stoimy w miejscu, wydaje nam się tak tylko dlatego, że do czegoś się porównujemy. Stoimy w miejscu względem samochodu, który pędzi obok nas, ale w tym samym momencie poruszamy się też przecież względem na przykład Słońca, wirując razem z Ziemią, a do tego pędząc w jej własnej orbicie rok w rok dookoła Słońca. Stojąc na powierzchni Ziemi, wiadomo, że też jesteśmy przez nią przyciągani, tak jak i ktoś, kto spada. W końcu, gdyby ktoś usunął spod nas fragment gleby, trochę jak klocek w Minecrafcie, od razu zaczęlibyśmy spadać aż do kolejnego fragmentu. Jest tak dlatego, że przyciąga nas nie sama powierzchnia Ziemi, czyli to, po czym chodzimy w tym momencie, tylko środek Ziemi. A że między nami a tym środkiem jest coś, nasze spadanie jest niejako zapauzowane. Nasza siła spadania na Ziemię jest wyrównana przez siłę wywieraną przez planetę na nas. Dostajemy to, co nazywamy ciężarem, czyli siły wynikające z tego ciągłego starcia między solidną planetą a między nami. Kiedy tego starcia zabraknie, kiedy po prostu spadamy, nie ma też ciężaru. Jesteśmy więc w stanie nieważkości. Niezależnie od tego, jak szybko byśmy spadali, dla naszego ciała nie ma żadnej różnicy. Niezależnie od tego, jak szybko pędzimy przez kosmos, fizyka tego kosmosu, biologia naszego ciała pozostaje identyczna. Wszechświat posiada dziwną, wydawałoby się zaawansowaną i skomplikowaną cechę. Rozpoznaje różne punkty widzenia. Z każdej perspektywy, niezależnie od prędkości, z którą się poruszamy, światło, które też się porusza, zawsze wydaje się pędzić z tą samą prędkością. Natura modyfikuje wartości takie jak czas czy odległość, tak aby z każdej perspektywy fizyka dookoła zawsze się zgadzała. Nawet inne osoby obserwują nas pędzących z jakąś prędkością, a siebie odczuwają jako stojących w miejscu, a w tym samym momencie my sami obserwujemy ich pędzących, a siebie jako stojących w miejscu. Nieważne z jaką prędkością oddalamy się od czegoś, dla nas samych świat zachowuje się tak, jakbyśmy to my byli punktem zero. W pewnym sensie świat kręci się wokół nas i wokół każdego innego na świecie. Każdy ma swój własny kosmos. Na co dzień nie myślimy chociażby o tym, ile pokonujemy kilometrów na grzbiecie naszej planety, a jest tego dosyć sporo. Podróżujemy wokół Słońca z prędkością około 100 000 kilometrów na godzinę, bez przerwy, a Słońce non-stop palące się i bulgoczące pruje wokół środka galaktyki ponad 800 000 kilometrów na godzinę. Ziemia naturalnie, razem z nim i razem z nami. Jako jeden z setek miliardów układów gwiezdnych w naszej galaktyce wirujemy i gnamy w jeszcze innej skali kosmosu, tak jakbyśmy byli na grzbiecie giganta, tyle razy większego, że głowa chowa się wysoko w chmurach. Droga Mleczna zmierza w kierunku obiektów o jeszcze większej masie, ale też w kierunku najbliższej nam galaktyki, czyli Andromedy. A jeszcze większa część Wszechświata, ta, której częścią są wszystkie te obiekty, ona ma swój własny ruch. Wszystko jest w ciągłym ruchu, czasem w skali tak ogromnej, że objąć jej całej wzrokiem po prostu nie damy rady.